Ach, wakacje. Nic nie trzeba robić, naprawiać samochodu, nagrywać filmów. Ach, spokój. No dobra, do wakacji jeszcze trochę zostało. Na razie czas przyjrzeć się lusterkom. Coś mi tu składanie nie działa. Nie używałem go chyba z rok, a ostatnio chciałem i widzę, że nie do końca działa tak jak powinno. O, to lewe akurat zaczęło się składać, a jeszcze wczoraj się nie składało. No ale prawe dramat. Nawet jak ręcznie obracam, to tak coś trzeszczy i skrzypi. Tak jak mówiłem, ponad rok chyba to nie było ruszane, więc może się zastało albo coś pordzewiało. Oczywiście w sedanie już jest troszkę więcej wysiłku, żeby się tam dostać. No cóż, lusterko zdjęte, a pod spodem purchle. Zdjąłem też tak samo prawe, a pod prawym jeszcze gorzej. Same lusterka może tak tragicznie jeszcze nie wyglądają. No zobacz, co kurwa narobiliście! Tutaj mniej więcej widać, gdzie jest silnik napędzający schowany. Chyba się tam nie da dostać bez poważnego rozbierania. No to lewe tak na pierwszy rzut oka jeszcze jako tako działa. Zobaczmy jeszcze to prawe. O matko bosko! No cóż, chyba faktycznie samochody korodują bardziej od strony pobocza. Ten odlew metalowy w lusterku to jest cynk. Także to białe to jest tak naprawdę efekt korozji cynku, czyli jakiś tlenek albo siarczan cynku, coś tego typu, nie wiem dokładnie. No i miała być szybka robota, a na razie jest obraz nędzy i rozpaczy. Ale nie ma się co użalać, trzeba napierdalać. Dobra, ale może wróćmy do lusterek. Tutaj kupiłem jakieś najtańsze prawe. Pewnie z Anglika, bo nie jest takie skorodowane, ale będzie jako dawca części, na przykład tej ramki, jeżeli nie uda mi się odzyskać mojej. Przy okazji trochę sobie przebadam, jak to do końca jest skonstruowane. Tutaj już mam rozebrane. No jak widać w środku jest taka tulejka, która jest zaciśnięta i ona trzyma w kupie całe to lusterko. Tutaj ją troszkę na chama rozciąłem, no ale to już raczej nie będzie do niczego używane.
Przy okazji chciałem przetestować, jak to można zastąpić na przykład najzwyklejszą śrubą. Okazuje się, że śruba się tu mieści, no jedyny problem to jest przepuścić kable, więc trzeba by albo śrubę naciąć, albo kupić sobie taką z otworem. No i w zasadzie na takiej zwykłej śrubie z nakrętką to się wciąż da złożyć. Śruba się mieści, nakrętka się też mieści. Ja mam na to inny pomysł, ale to przynajmniej jest jakaś opcja awaryjna. No to wracam do swojego lusterka, tego prawego, no i oczywiście totalna korozja cynku, żadna z tych śrubek praktycznie nie wyszła. Udało mi się wykręcić tylko jedną, no a reszta skończyła się w zasadzie tak, jak można było się tego spodziewać. Pierwsza próba ściśnięcia sobie tej sprężyny na imadle, no i oczywiście tak błyskotliwy sposób, że jeszcze zniszczyłem kabelki do silnika. Może sama wymiana kabelka to nie jest wielki problem, ale bez całkowitego rozbierania to się chyba jednak nie obejdzie. A, główka pracuje. Bez spawarki to już w tym garażu nic się nie da zrobić. Zrobiłem taki ściskacz do tej sprężyny, żeby dało się łatwo. No i wreszcie mamy tutaj trójkąt uwolniony i ten lakierowany element można wreszcie wyjąć. Tutaj wszystkie śruby się odkręciły bez problemu, ja też jestem zaskoczony. No i mamy pierwsze spojrzenie na mechanizm składania lusterek w sedanie. Tak to właśnie wygląda, mały silniczek, podwójna przekładnia ślimakowa. Nawet jakaś resztka zaschniętego smaru tam jeszcze jest. Tu od razu porównanie z manualnym lusterkiem, jak widać nie da się tego podmienić, ponieważ jest to troszkę inna konstrukcja, nie ma nawet otworów na śrubki. No ale widzimy, że to wnętrze jest jednak czyste i nieskorodowane, ta uszczelka jednak spisała się dobrze. No dobra, sam mechanizm, w środku jest jedna oś z przekładnią, stoi na tulejkach, prawdopodobnie brązowych. Tu widzimy, że ta druga już jest praktycznie zielona, totalna korozja. No ale ta metalowa oś już się praktycznie ledwo obraca w tych tulejkach, wszystko skorodowane, tu jeszcze jakieś resztki starego smaru widać. Także nie dziwne, że silnik już nie dawał rady. W zasadzie on by dał radę, tylko że wtedy zwiększa się pobór prądu, jak jest większy opór, no a sterownik oczekuje większego poboru prądu, jak dojedzie do końca zakresu, więc się wyłącza. No i z samego odlewu zdjąłem jeszcze ten mechanizm do regulacji szkła. Oczywiście bez rozwiercania śrubek się nie obeszło, jak widać. Jedną wykręciłem, reszta stoi sztywno i zaraz się i tak urwały. Także totalna korozja, w zasadzie ten odlew jest chyba najgorszy, bo sam mechanizm silnika i tak dalej to ja sobie poradzę, natomiast z tym odlewem będzie troszkę więcej problemów. W zasadzie to powinienem się cieszyć, że nic nie jest połamane, unieszkodzone, nie ma jakiegoś pękniętego koła zębatego ani nic takiego, jest po prostu korozja. Szybkie odrdzewianie stalowych elementów, a tak przy okazji, jak ktoś to będzie rozkładał, to tam są jeszcze takie dwie małe pastylki stalowe, także warto by było ich nie zgubić. Wrzucam je do czegoś takiego, już mniejsza o markę, bo wszystkie w zasadzie tego typu produkty, jakieś żele, neutralizatory rdzy, to wszystko działa na bazie kwasu fosforowego, który reaguje z rdzą, więc jak ktoś ma jakiś inny produkt do neutralizacji, to efekt spodziewam się, że będzie taki sam. Tak to wygląda na następny dzień. Te elementy miały jeszcze resztki cynku, więc
ten kwas z tego środka wyżarł ten cynk, ale to w zasadzie nie jest problem, bo mogę go sobie zawsze odnowić. Chciałbym jeszcze jakoś wspomóc tą tulejkę, zresztą od środka się pewnie i tak nie pocynkowało za dużo. Użyję czegoś takiego, może już nie ma tutaj za dużo rdy do neutralizowania, ale liczę na to, że sama żywica epoksydowa pokryje tutaj wnętrze, żeby odciąć dostęp tlenu. A potem jeszcze trochę farby, bo czemu nie. Dostały jeszcze te tulejki. Nie wiem, czy to nie są przypadkiem takie z olejem w środku w porach. Tak troszkę wyglądają w ten sposób. Ciężko mi to stwierdzić, bo są takie małe. Dla pewności wrzucam je na jedną noc do oleju, niech sobie nasiąkną, jeżeli mają nasiąknąć, a jeżeli nie, to nic im to nie zaszkodzi. No i dobra, chyba wszystko gotowe, można składać. Na koniec jeszcze możemy zerknąć na tą część tutaj. Jak widzimy, pierścień metalowy, tutaj mamy kontakt metalometal, jak obracamy, ale ta część obraca się tylko wtedy, jak już składamy lusterko ręcznie, także zapewne prawie nigdy. Natomiast jak obraca się silnik, no to on się obraca z tą dolną częścią stojącą w miejscu, czyli tylko względem niej. No i tu też widzimy, gdzie są zapadki, takie wcięcia ustalające pozycję. No i widzimy też, że to wszystko jest symetryczne, czyli nieważne w jaki sposób ustawimy, to i tak będzie działać tak samo. Tak jak się spodziewałem, z samym mechanizmem nie było większego problemu. Teraz trzeba jakoś naprawić ten odlew cynkowy. Próbowałem nawet jakoś czarować chemicznie, nawet rozpuścić te resztki zardzewiałych śrub, ale przecież i tak wszyscy wiemy, że mogło się to skończyć tylko w jeden sposób. Tutaj już mam rozwiercone na trójkę. Oczywiście te śruby też są oryginalnie M3, więc teraz wszystko wchodzi luźno. Pewnie najprościej byłoby nagwintować na rozmiar większy, czyli M4 i dać większe śruby. Jedyny problem jest taki, że potem by żaden plastik nie pasował. Pewnie najfajniej byłoby roztopić cynk i uzupełnić te ubytki, nawiercić nowe otwory. O ile samo roztopienie cynku nie jest szczególnie skomplikowane, no to tutaj tak naprawdę wlewamy gorący roztopiony cynk na zimny metalowy klocek, więc ten roztopiony momentalnie się ochładza i nawet nie zdąży wlać się w ten otwór. O jakimkolwiek połączeniu metali już w ogóle nie ma mowy. Trzeba by było rozpuścić w zasadzie cały ten odlew, także to już się robi skomplikowana operacja.
Więc pewnie najbardziej sensownym wyjściem byłoby, nazwijmy to, tradycyjne naprawianie gwintu, na przykład takimi typowymi sprężynkami. Mam też takie, to są samogwintujące tulejki. Te nacięcia są właśnie po to, żeby odprowadzić wióry z gwintowania. No i w środku też mają zwykły gwint M3, także to jest chyba najlepsza opcja w tym przypadku. Aczkolwiek ja chciałbym spróbować innej metody, cyny. Najpierw jeszcze szybkie czyszczenie. To jest prawie jak gotowanie cynkowych rynien. Używam kwasu solnego jako topnika do cynku. Sfrezowałem całą tą górę, żeby nie było żadnego grzybka, ani nic, co by to trzymało. Teraz postukam takim punktakiem, zobaczymy, czy wypadnie w całości. No i chyba się trzyma, także jest nadzieja, że to będzie działać. Troszkę zgniotłem cynę, no bo to jest jednak miękki metal, ale tak poza tym siedzi stabilnie. No i tak to wygląda, pouzupełniałem te ubytki. Zobaczymy, co z tego będzie. Oczywiście robię to dlatego, że tutaj w zasadzie nic wielkiego nie jest przykręcane, co najwyżej jakiś kawałek plastiku. O, tutaj mi wyskoczył kawałek cyny. Widać, że w tym otworze chyba coś nie do końca dobrze zrobiłem, ale to się uzupełni. Natomiast z pozostałych bez żadnego problemu nawierciłem 2,5 i teraz można nagwintować. Miałem to robić ręcznie, ale można po majstrowemu. Gwintownik M3 na wiertarę i jedziemy. No i proszę bardzo, śrubeczka siedzi, nawet nie dogwintowałem do końca tego otworu. Zresztą cyna jest tak miękka, że nawet jak na chama wcisnę tą śrubkę, no to ona sobie sama nagwintuje. Czy taka naprawa ma sens? Nie wiem, ale jeżeli sam tego nie zrobię, to się nigdy nie dowiem. Na pewno jest śmieszniej. Na koniec cały odlew jeszcze pomalowałem farbą. Nic specjalnego, ale zawsze to coś może pomóc, a nic mnie to nie kosztuje. Jeszcze ostatnie poprawki. Te plastiki ślizgowe w zasadzie chodziły na sucho, ale pomyślałem, że dam trochę smaru, bo czemu nie? Może to jakoś usprawni i ułatwi. Tutaj tylko odrobinkę przesmaruję, nie chcę, żeby się tutaj kleił jakiś piach i tak dalej. No i ostatnia, krytyczna część całej tej operacji. Muszę jakoś rozklepać tę rurkę.
Tak to wygląda, może nie jakoś pięknie, ale teraz będzie już tylko gorzej, bo mam zamiar to zaspawać. Oczywiście wszędzie dookoła jest tutaj cynk, więc robię tylko jednego szybkiego smarka i uciekam z garażu, żeby się przewietrzyło. W moim oryginalnym zamyśle było, nazwijmy to, odtworzenie oryginału, ale wtedy jeszcze o tym nie wiedziałem, ale spawanie to był ogólnie kiepski pomysł. Natomiast w dyskusjach na ten temat wyszły jeszcze dwie alternatywy zamiast takiego czegoś. Po pierwsze można wstawić śrubę drążoną i puścić w środku kable, a druga opcja to wstawić nową rurkę i sobie samemu rozgiąć na jakimś stożku. Więc na razie oglądacie mnie, jak próbuję jeszcze z tym zaspawaniem. I tutaj już mam całe lusterko poskładane, pomalowane, złożone. No i to samo zrobiłem z lewym, chociaż tutaj było 1000 razy łatwiej, bo nie musiałem naprawiać gwintów, więc wystarczyło rozłożyć, zregenerować mechanizm składania. No i mam praktycznie 2 gotowe lusterka. Na koniec wymyśliłem sobie, że jeszcze pomaluję te ramki lusterek, które mają taki tandetny plastik. Przymierzam się do tego jakieś 7 lat. Pomyślałem, że jak nie teraz, to już chyba nigdy. Oczywiście ja dopiero zaczynam jakieś zabawy z pistoletem lakierniczym i tak dalej, ale może ktoś mi powie, czemu się takie bąbelki tworzą. Ja rozumiem, że mam wtrącenia, bo w garażu jest straszny syf i kurz, ale oprócz tego mam takie bąbelki farby. Nie wiem, skąd się to bierze, czy to dlatego, że nie wyczyściłem pistoletu? Ale wróćmy do naszej historii. Na studiach mój kolega mawiał, że jak się nie ma w głowie, to trzeba mieć na plecach. Wtedy chodziło o wiedzę, ale teraz jak nie mam w głowie, to mogę to mieć w warstwach lakieru, więc nałożyłem grubiej bezbarwnego, który potem będę mógł zeszlifować i w ten sposób skompensować sobie te wszystkie nierówności i wtrącenia. Przy okazji szybka polerka tych trójkątów do Shadowline'a, skoro i tak już miałem wszystko na wierzchu. Uff, i wreszcie można wszystko składać. Mam stare śrubki, mam nawet trochę nowych. Jakież było moje zdziwienie, gdy się okazało, że gwint naprawiony cyną działa i śruby trzymają, plastik nie odpada, wszystko jest dobrze. No i wreszcie mam lusterka do sedana w Shadowline'ie, elektrycznie składane, z błyszczącymi ramkami, jedyne takie, zobacz. Może co najwyżej te ramki mogłem pomalować tam głębiej, bo myślałem, że pokrywka dolega do tej wystającej części, ale tak nie jest. Jakim kurwa, zobacz co narobiłeś! Wóz konserwacji kurwa, zobacz co narobiłeś! No i to tyle, jeżeli chodzi o piękne, łatwe naprawianie. Oczywiście musiałem rozłożyć lusterko jeszcze raz. Może szybko pokażę, czemu tak się stało, czemu lusterko się nie zatrzymuje tam, gdzie powinno. Tutaj jest to kółko, które obraca się, przypomnę, tylko jak obracamy lusterko ręcznie, ale warto zwrócić uwagę na to miejsce, gdzie tutaj jest tak jakby taka krawędź. Jak widać, nieważne jak to kółko obracam, to ta krawędź jest w tym samym miejscu i właśnie względem niej zatrzymuje się lusterko. Tutaj jest taki pin, który powinien wystawać. Ja oczywiście go pominąłem zupełnie i jest schowany i wciśnięty zapewne z korozji. No niestety trzeba było to poprawić.
Także siedział już zupełnie sztywno, ja w ogóle nie zwróciłem na niego uwagi, także mój błąd, a teraz nie dało się go łatwo wyjąć. Na szczęście od drugiej strony jest otwór wentylacyjny, wyrównujący ciśnienie, więc mogłem go wypchnąć i wcale łatwo nie wyszło. No i tak to powinno wyglądać, czyli ten pin powinien być wystający i działający luźno na sprężynie i teraz nie powinno już być takich dziwnych zachowań lusterka. A tak swoją drogą już dawniej miałem taki problem czasami, że to lusterko rozkładało się za daleko. No i tutaj wystarczy spojrzeć, że na tym kółku jeden z tych ząbków jest wyszczerbiony i pewnie jak trafiało właśnie na to, to jechało za daleko. Akurat przypadkiem udało mi się kupić inne składane lusterko elektryczne. Było całkowicie pordzewiałe, ale akurat ten kawałek jest dobry, więc sobie korzystając z okazji podmieniam. No i pozostaje kwestia ponownego poskładania. Oczywiście wcześniej robiłem to poprzez zaspawanie oryginalnej tulejki, aczkolwiek stwierdzam, że jest to jednak zły sposób i odradzam takie roboty, ponieważ nie będziemy w stanie zacisnąć tej tulejki wystarczająco mocno i lusterko będzie się trochę chwiało. Już nawet pomijając jakąś kwestię ponownego rozbierania, gdzie znowu trzeba rozcinać, to jest też bez sensu, ale samo to, że lusterko będzie się gibać, nie będzie wystarczająco zaciśnięte, to raczej dyskwalifikuje taką metodę. Uważam, że jedyne sensowne rozwiązanie to coś z gwintem, typu śruba drążona, jakiś gwint z otworem. Ja tutaj znalazłem coś takiego, to są oryginalnie śrubki do zlewozmywaka, ale dla mojego zastosowania też będą idealne. Śruba to jest M12 i długość to przynajmniej z 50 cm na lusterko elektryczne. Jedyny minus jest taki, że to jest gwint 1,5, no ale nakrętki zawsze można sobie takie znaleźć. Tu już mam jedną pomalowaną farbą, żeby odizolować różne metale. No i daję dwie nakrętki, żeby je ze sobą zakontrować. Ja ją sobie trochę skróciłem szlifierką, bo nie jest potrzebna taka długa. Tutaj widzicie, że daje też smar, ale ten smar nie jest po to, żeby cokolwiek smarować. On jest tylko po to, tak samo jak te wszystkie farby, żeby odizolować od siebie różne metale. No jeżeli tam się dostanie jakaś woda czy coś takiego, to żeby ten smar jakoś służył za dodatkową izolację. Jak widać, wszystko da się złożyć. Wiązka przechodzi przez środek tej śruby. No i tutaj początkowo dałem też podkładkę, ale jak widać podkładka wypycha za bardzo obudowę i trzeba było ją jednak zdjąć. Zresztą i tak nie jest ona w zasadzie potrzebna. Ta oryginalna tulejka nie kręciła się, kiedy składało się lusterko i ta śruba też nie powinna, a nawet jeżeli trochę będzie, no to nic się też jej nie stanie. Tak to ostatecznie u mnie wygląda. Ta sprężyna powinna być ściśnięta dużo mocniej niż się wydaje. No to zobaczmy po poprawkach, jak to wygląda. Tutaj na końcu jeszcze widać, że lusterko tak jakby podjeżdża do góry, kiedy się składa. Pewnie to już jest ten najazd na taką rampę na tym kółku. Jeszcze ja tam dodałem swaru, to jest mu łatwiej. No ale myślę, że to nic nie szkodzi. Zresztą zawsze mógłbym dokręcić te dwie nakrętki jeszcze mocniej. Wtedy pewnie zatrzymałoby się ten milimetr wcześniej. Oczywiście poprawiłem też lewe, żeby już nie zostawiać tego spawu. Docisnąłem dość mocno, wszystko chodzi elegancko. Wyczyściłem też ten pin blokujący, chociaż tutaj akurat było jeszcze spoko. Takie spawanie tej tulejki jest jednak bez sensu, no ale mogę o tym powiedzieć dopiero jak sam spróbowałem. Jednak musi tu być coś z gwintem. Tak swoją drogą kupiłem też takie krótsze rurki, to jest M12×40, ale to jest za krótkie, to musi być tak z 50 mm na elektryczne lusterka. W każdym razie udało się, lusterka działają i mam nadzieję, że działać będą. Metodą prób i błędów udało się naprawić, teraz można świętować. Berman, kurwa! 4 razy woda! 4 razy! To będzie 16.